Prawo i Sprawiedliwość słynie z nienagannego trzymania dyscypliny partyjnej. Od 2015 roku zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że co Jarosław Kaczyński nakaże, to zostanie wykonane. Tak było też w piątek, gdy decydowano o przyszłości polskiego wymiaru sprawiedliwości. Gdy Zjednoczona Prawica chce, aby coś stało się prawem, to tak się dzieje. Posłowie, których wybrali obywatele, zostali w tej kadencji Sejmu uznani za maszynki do głosowania. A ich wpływ na politykę partii, kształt ustaw i własne działania jest znikomy. Ustawy, te bardzo istotne dla ładu politycznego w kraju, jak i te mniej ważne przechodzą przez głosowania w tempie ekspresowym. Nie wiadomo już do końca, czy wynika to z faktu, że są potrzebne. Czy głosujący tak dobrze znają ich treść, czy po prostu tego zażyczył sobie Jarosław Kaczyński. Nie warto jednak dociekać, gdyż wewnętrzne stosunki władzy w partii są tajemnicą PiS tak samo, jak właściwie wszystko inne. Dziennikarka Superstacji wpadła jednak na pomysł, który mógłby skutecznie ograniczyć wpływ obecnego rządu na poglądy obywateli. Jarosław Kaczyński zostanie pokonany własną bronią. Polityka PiS i jego koalicjantów wygląda tak, jakby 4 lata rządów nie starczyły, by zemścić się za 8 lat w opozycji. Politycy PO czy Nowoczesnej podczas sejmowych debat są skutecznie odsuwani od głosu. Ciągle muszą mierzyć się z szykanami w telewizji polskiej. A ich wypowiedzi są skutecznie wykorzystywane przez propagandystów z Woronicza. Eliza Michalik, dziennikarka Superstacji, wpadła na pomysł, jak można by pokonać PiS jego własną bronią. Ideę opisała w swoim ostatnim twitterowym wpisie. Przepraszam, poprawka, apeluję do wszystkich dziennikarzy, żeby w każdej stacji, w każdym programie w Polsce, każdy poseł PiS miał 30 sekund na odpowiedź, napisała Michalik. Pani poseł Scheuring-Wielgus powiedziała z mównicy sejmowej, że Jarosław Kaczyński jest tchórzem. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą opinią. Niszczenie wolnego sądownictwa i utrwalanie autorytarnych rządów opartych na populistycznej ideologii oraz kaście zdemoralizowanych karierowiczów i sprzedawczyków o złamanych kręgosłupach, to nie jest żadne tchórzostwo. To raczej zemsta frustrata, który odgrywa się na nas wszystkich za swoje nieudane i gorzkie życie. Jarosław Kaczyński gra już ostatnie akordy swojej symfonii. W tej kadencji słyszymy wściekłość, a masz. Zostawię wam taki gnój, że się z niego nie wygrzebiecie przez całe lata. Popamiętacie mnie sobie. Nawet jeśli na zawsze pozostanę czarnym charakterem, to nie śmiecie już nigdy obalić pomników Lecha Kaczyńskiego i na zawsze wryje się w waszą pamięć. Lekcji, jaką dał wam Jarosław, nie zapomnicie nigdy. Kaczyński nie jest tchórzem. On się nie boi. Sieje strach wokół siebie, lecz sam go nie odczuwa. Nie ucieka przed własnym strachem jak wielu innych dyktatorów. Apatyczny, choć od czasu do czasu wstrząsamy paroksyzmami nieokiełznanej nienawiści mordy zdradzieckie, kanalie. Lewituje ponad swoim stadem, ponad rzeczywistością.